To miało być miasto idealne. Perfekcyjny koncept urbanistyczny radzieckich tradycji. Modne, nowoczesne życie. Popisowa infrastruktura. Kiedy doszło do katastrofy, wszystko zmieniło się w ciągu kilku godzin. Jednej nocy ewakuowano około 50 000 osób. Dziś idealne miasto jest puste. Czarnobyl. Strefa wykluczenia. Nie wiem, który to już dzień tygodnia. W sumie wtorek. Wczoraj przyjechaliśmy. Zapraszam. Świetne są te sklepy w mieście Czarnobyl. Można kupić kosę, powerbanka, paczkę fajek. Ja wszędzie, gdzie jestem, chcę unikać stereotypów, ale tutaj naprawdę wszyscy cały czas piją wódkę dookoła. W całej strefie wykluczenia miasto Prypeć jest miejscem najbardziej rozpoznawalnym. Miasto zostało pospiesznie zbudowane, żeby pracownicy elektrowni nuklearnej mogli żyć w komfortowych warunkach. 50 do 60 tysięcy ludzi 27 kwietnia usłyszało komunikat, że mają natychmiast zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy na 3 dni. W ciągu kilku godzin to tętniące życiem miasto opustoszało. Coś takiego lajtowego na dobry początek dnia, żeby pozytywny humorek był. Postapokaliptyczne przedszkole. Jest taki dość zabawny gatunek turystyki, który rodzi takie właśnie konflikty typu ustawmy psychodeliczną laleczkę w oknie, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, się cieszyli, bo przyjeżdżają tutaj ludzie tego typu, że ich cieszą takie rzeczy. Spójrzcie tutaj jest czeburaszka. Może kojarzycie tę maskotkę? Jest to maskotka do dziś popularna w Japonii, bo jest sprzedana w Japonii jako taka maskotka z Europy Wschodniej. No, a tu jest autentyczna czeburaszka. Przejeżdżamy teraz wokół elektrowni atomowej z Czarnobyla do Prypeci. I po drodze mijamy coś, co się nazywa Czerwony Las. Tutaj bezpośrednio po awarii w elektrowni atomowej wiatr zawiał w ten sposób, że cały ten opad radioaktywny poleciał w tę stronę i przez to do dzisiaj ta część tego terenu jest bardzo radioaktywna. W tym miejscu nie powinno się dotykać nawet trawy czy roślinności i na całym tym obszarze promieniowanie jest na poziomie 20-krotnie większym niż w Polsce według naszych odczytów. Mówimy o tym, czy tu jest bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Niby nic. Nazywał Ośrodek Medyczny nr 126. Tam była część szpitalna, pogotowie ratunkowe. No, poruszanie się podziemiami szpitala w opuszczonym mieście. Taki normalny dzień w pracy. Dużo tutaj w tych tunelach jest poziomu radioaktywności, stąd, że tutaj znajduje się części ekwipunku, m.in. strażaków, którzy odpowiadali za akcję ratunkową. Więc można tu znaleźć na przykład jakieś buty czy czapkę, na których poziom radiacji jest powiedzmy 1000 razy większy niż w Polsce. Generalnie w Polsce w ciągu roku każdy mieszkaniec przyjmuje tak 2,5 milisieverta, czyli jednej tysięcznej sieverta, to jest taka jednostka, która mierzy dawkę promieniowania. Tutaj mamy moc dawki rzędu 5-6 milisievertów na godzinę, czyli to samo co w Polsce normalnie funkcjonując w ciągu roku można przykładając na jakąś część ciała do tego buta w ciągu pół godziny zrealizować. Tylko żebyście się, drodzy widzowie Krzysztofa, nie bali, że tutaj wasz ulubiony vloger zaraz będzie umierał na chorobę popromienną. To promieniowanie, które tam jest tak wysokie, centymetr, pół centymetra od podeszwy. Wystarczy się odsunąć 4-5 centymetrów i już nic Krzysztofowi nie grozi. Jakbym sobie polizał tego buta na przykład, to co by mi było? Prawdopodobnie jeszcze nic bardzo poważnego, ale jakbyś znalazł 20 takich butów i je dokładnie wylizał od podeszwy, to mógłbyś dostać pierwszych objawów na pewno choroby popromiennej w niedługim czasie.
No a teraz znajdujemy się w prosektorium. Prypeć to ogólnie jest takie solidnej wielkości miasto, które jest w całości opuszczone, więc tutaj w zależności od tego, z jakim przewodnikiem, gdzie, kiedy, na jakiej wycieczce jesteś, oglądasz, możesz sobie obejrzeć różne rzeczy. Tutaj są pozostałości ludzkich tkanek w prosektorium. No nie da się ukryć, że inny klimat się tutaj wkręca, jak się zostanie samemu. Rozdzieliliśmy się troszkę. Można się tu licytować, czy ciekawszym znaleziskiem są kojce dla dzieci, czy prosektorium, czy przedszkole, bo jakiekolwiek miejsce z horroru, które jesteśmy w stanie sobie wymyślić, to prawdopodobnie się w Prypeci i okolicach znajdzie, no bo jest to po prostu całe opuszczone miasto. Radziecka władza pragnęła ponad wszystko pokazać swoim obywatelom, że nie ma czystszej i bardziej bezpiecznej energii od tej, którą daje atom. Ten sam system, który zbudował Prypeć, doprowadził do licznych nadużyć, błędów i przekłamań, które ostatecznie przyczyniły się do katastrofy w Czarnobylu. Z chciwości i presji, by dowieść 110% planu, wyszło 0. W tego typu miejscach opuszczonych przez człowieka zawsze ciekawe jest patrzenie na naturę i na to, jak natura powoli sobie odzyskuje ten teren. No widzimy, że to wszystko jest tak zarośnięte, prawda? Przyznam, że ja nie czuję tutaj w Prypeci niepokoju. Bardziej taki spokój tutaj panuje w powietrzu. Patrząc na to miejsce pod względem takim moim fotograficzno-filmowym, co zwraca moją uwagę, to niesamowita liczba tekstur. Bardzo takie instagramowe tekstury tutaj wszędzie są, takie jak ludzie kupują sobie tyłka do robienia zdjęć. W sumie ten współczesny świat ludzi jest taki bardzo gładki, nie? Gładkie ściany, gładkie powierzchnie, mało detali i fraktali i tekstur. A tutaj wręcz przeciwnie, no. Natura zmierza ku uteksturowieniu naszego życia. Milicja tutaj, prypecka, dostała za zadanie zabezpieczyć cały teren. To jest taka ikoniczna kawiarnia. To, co z niej zostało, oczywiście dla odmiany opuszczona. Z takimi oto witrażami. Widzieliście kiedyś takie witraże w kawiarni? Bo ja nie. Znajdujemy się teraz w zakładach produkcyjnych Jupiter, gdzie produkowana była elektronika oraz istnieją teorie spiskowe. Ploty mówiły, że zakłady Jupiter zajmowały się przetwarzaniem paliwa wyciąganego z reaktorów RBMK-1000, które znajdowały się w elektrowni, żeby budować tutaj bomby atomowe. Plotki te wynikają z faktu, że ten reaktor w elektrowni w Czarnobylu jest tego rodzaju, że teoretycznie mógł być przestawiany w tryb produkowania komponentów do bomby atomowej. Dowodów na to, że to się działo nie ma, a nawet powiem inaczej, są dowody, że raczej to się nie działo. Wow. Co to jest? To są bloki grafitowe, elementy rdzenia reaktora. Także to jest fabryka, po której chodzisz sobie i nagle znajdujesz części reaktora nuklearnego. Spoko. Jaka to jest w ogóle skala tego wszystkiego? Niby wiesz, że Prypeć to jest całe miasto opuszczone, ale jednak. Teraz w Prypeci tutaj nikt nie mieszka, nie? W Prypeci jest teraz tylko stacja poboru wody, za chwilę tam pojedziemy. Drugie miejsce, które jest tutaj w Prypeci czynne, to jest baza transportowa. Trzecie miejsce, które jest czynne, nieczynne, no to pralnia. Znajdujemy się w budynku szkoły, a to jest pracownia chemii. Jeszcze można nawet znaleźć w tej szkole zeszyty pootwierane.
pocierając elektrony znajdują się, prawda, tutaj. Teraz przerzucimy je na jedną łopatkę, odepchnie się jedna od drugiej. Tada! Czary. To jest nauka. No i tak się spędza dni w mieście Prypeć. Chodzi się od budynku do budynku i patrzy, co jest ciekawego w środku. Jesteśmy w przedszkolu. Nie uwierzycie, ale ono też jest opuszczone. To tutaj to jest z kolei więzienie. No. Oczywiście to nie jest tak jak w Prypeci, że ten stan, który widzimy tutaj, to jest zamrożony dzień 27 kwietnia 1986 roku, bo te wszystkie miejsca, one były potem wielokrotnie jeszcze przerabiane, część ludzi odzyskiwała z nich swoje rzeczy i tak dalej. Raz, że zaczęła się tutaj dziać turystyka, dwa, sporo rzeczy zostało rozkradzionych i tak dalej, więc ten stan teraz jest jaki jest, no jest jakimś momentem w czasie. Tutaj jest jeden z najbardziej promieniujących obiektów w Prypeci. Chwytak, popularny chwytak. Wygląda jak z Transformersów coś. $360. Czyli co, jakbym to polizał? To jest nowa jednostka promieniowania, polizania gonciarza. Kolejna rzecz pod względem wizualnym, która mi tu bardzo imponuje, to że to miejsce jak mało które ma swoją paletę kolorów. Myślę, że każdy z was, jak oglądacie ten film, to możecie sobie śmiało zamknąć oczy i pomyśleć sobie, jakie są kolory Prypeci i strefy wykluczenia. I macie odpowiedź. Czujecie, nie? Tak jakby ta tutejsza natura dogadała się z tymi pozostałościami cywilizacji, żeby stworzyć coś kolorystycznie spójnego. Już po 1,5 dnia bycia tutaj człowiek się trochę uodpornia na te widoki, w sensie, no, gdybyś w Polsce zobaczył przekopiertnięty pociąg w środku lasu, to jednak byś się zatrzymał, a tutaj, zwykłe. W tym, co robię w tej serii, ważne jest dla mnie codzienne odczuwanie zachwytu. Codziennie znajdowanie czegoś, co estetycznie dawałoby mi satysfakcję. Odnoszenie do tego opuszczonego miasta takich uczuć jest dla mnie niejednoznaczne. Z jednej strony, patrząc na takie widoki, trudno nie czuć jakiegoś dyskomfortu, trochę strachu. Z drugiej strony, tekstury, kolory, wszystkie te niesamowite detale oraz ta surrealistyczna wizja świata, w którym zabrakło człowieka, są niesamowicie inspirujące. No a tak na pozytywne zakończenie dnia, tutaj pomieszczenie wypełnione maskami. To, proszę Państwa, to jest jedyny zachowany radziecki prototyp poziomu do Mario. Przed nami kolacja, a że każdy posiłek tutaj to nowa przygoda. To jest stołóweczka już w samym budynku, w kompleksie elektrowni nuklearnej. Tutaj na tej stołówce już podobno żadne grupy turystyczne nie jedzą, więc tu jesteśmy w ogóle, weszliśmy od zaplecza, jakieś, wiecie, szacher-macher po znajomości. Deser w tym posiłku to taki skrojony banan z cukrem i śmietaną. Smaczny, no, nie że się śmieję, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego na talerzu podanego, więc spoko. Po przejściu kontroli dozymetrycznej zmierzamy pociągiem do Sławutycza. Pociąg jest pełny pracowników elektrowni jądrowej. Przejeżdżamy przez terytorium Białorusi z powrotem na Ukrainę. Ale tym zajmiemy się jutro.